HP Omen 17. Jak wiecie, laptopy tego producenta rzadko gościły u mnie na kanale przez stosunek wydajności do ceny. Ale premiera poprawionego Victusa 16, który został bardzo dobrze wyceniony, zmieniła sytuację. I w ten właśnie sposób po raz pierwszy na tym kanale zagościł laptop tego producenta. Kolejne zaskoczenie przyszło w okolicach Czarnego Piątku, gdy trafiłem na promocję serii Klasę Wyżej, czyli właśnie bohatera dzisiejszego odcinka. Swoją drogą, jeśli ktoś nie widział, polecam film o najlepszej okazji, jaka trafiła się w tym okresie, czyli Dellu G15 z 7 i RTX 4060 kupionym za połowę swojej ceny. Link znajdziecie w opisie lub pojawi się on gdzieś tu nade mną. Wracając do Omena, model z RTX 4050 i Ryzenem 5 najnowszej generacji można było kupić za 3800 zł, czyli taniej niż Victusa z podobnymi parametrami. Dodatkowo dochodziły jeszcze punkty za zakup, więc finalnie było to poniżej 3700 zł. Niemniej przy tej okazji przypomniał mi się ruch, które zrobiło MSI ze swoim Bravo, który długo królował jako najtańszy laptop 17-calowy nowej generacji. Potem podrożał na jakiś czas, ale finalnie znów wrócił do swojej kategorii cenowej. No ale wracając do naszego dzisiejszego bohatera, w chwili tworzenia tego materiału jego cena jest zdecydowanie wyższa i oscyluje w okolicy ponad 5000 zł za testowaną konfigurację do ponad 6000 za wersję z RTX 4060 i mocniejszym procesorem. Tyle słowem wstępu i pamiętajcie, że kanał jest niesponsorowany, więc każdy komentarz, udostępnienie czy reakcja pod filmem motywuje mnie do dalszego działania i tworzenia kolejnych treści. A teraz wracając do tematu, jak wspomniałem wcześniej, laptopy tego producenta nie gościły u mnie często, bo były po prostu za drogie w stosunku do tego, co oferowały. Dodatkowo od pewnego pułapu mocy i powiedzmy to sobie szczerze, chłodzenie w nich nie wyrabiało. I mam tu na myśli choćby modele z poprzedniej generacji z RTX-ami 3070, gdzie zaraz po zakupie trzeba było bawić się w undervolting. Zacznijmy od wykonania, jest bardzo dobrze. Co prawda mamy tu full plastik, ale bardzo dobrej jakości, idealnie spasowany. Laptop wygląda schludnie i mało gamingowo, bez tych wszystkich LEDowych wodotrysków, więc osoby lubiące minimalizm będą bardzo zadowolone. Dołączony zasilacz ma 230 W, czyli spokojnie wystarcza aż nadto do zamontowanych komponentów, ale jeśli kupicie wersję z R7 i RTX 4070, może być już niewystarczający. Klawiatura ma podświetlenie RGB o regulowanej jasności. Pracuje się na niej przyjemnie, jeśli lubicie niski skok. Touchpad jest duży i wygodny, ale i w jednym miejscu delikatnie wystawał ponad palm rest, więc takie małe niedociągnięcie. Lekkim rozczarowaniem jest ilość portów na bokach laptopa. Tak wiem, zawsze mówię, że jestem fanem umieszczania czegoś się dać z tyłu i tak tu jest, ale jeden port USB z prawej strony to trochę mało. Po przeciwnej mamy uniwersalny port jack oraz wejście RJ45. Wszystkie inne porty wraz z gniazdem zasilania wylądowały z tyłu laptopa. Tym, na czym producent na pewno przyoszczędził, był dysk i mamy tu Hynixa BC901. Ostatnio większość laptopów przyzwyczaiła mnie do wyników w okolicy 6000 punktów, a tu mamy niecałe 3. Więc wygląda na to, jakby producent chciał upodobnić się do MSI nie tylko ceną samego laptopa. Matryca i mamy tu świetny panel 1080p o odzorowaniu kolorów na poziomie 100% sRGB oraz jasności ponad 350 nitów. Do tego czasy reakcji też są dość niskie. Tutaj niestety nie jestem w stanie ich zmierzyć, ale producent chwali się okolicami 7 milisekund, czyli realnie będzie to kilkanaście. Niemniej moje subiektywne doznania z rozgrywki były bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o głośniki, to grają one dość przyjemnie i wystarczająco głośno. Posłuchajcie sami. Wild and free, you and me, lovebirds evermore. Omówmy sobie teraz kwestię wydajności, a potem przejdziemy do kultury pracy. Jeśli chodzi o sam procesor, to niezależnie od wybranego trybu, jego wydajność pozostaje taka sama i oscyluje w okolicy 12 tysięcy punktów. Jedyne co ulega zmianie to kultura pracy, ale o tym powiemy sobie za chwilę. 3D Mark pokazał wynik na poziomie topowych modeli z RTX 4050, do tego tym na co trzeba zwrócić uwagę jest ta prawie idealnie płaska linia taktowania CPU w czasie całego testu, co świadczy o tym, że nie dochodzi do blokady termicznej lub niedostatków mocy. Ale testy syntetyczne zawsze przedstawiają trochę zakłamany obraz rzeczywistości, dlatego zobaczmy jak wygląda to w realnej rozgrywce.
Cyberpunk, tutaj na ustawieniach Ultra z DLSS na auto mamy okolice 50 fps, co jest oczekiwanym wynikiem, ale jednak delikatnie gorszym od tego uzyskanego przez Victusa 16. Natomiast już po zmianie ustawień na Ultra bez RT uzyskujemy najlepszy wynik jak do tej pory spośród testowanych przeze mnie modeli z RTX 4050. Wynik w Control trochę rozczarowuje, bo był kilka procent niższy od tych uzyskanych przez konkurencyjne konstrukcje zarówno w czasie testu z DLSS, jak i bez. Dziwne zachowanie potwierdziło badanie w Wiedźminie, gdzie w przypadku testu z włączonym RT mieliśmy jeden z najgorszych wyników, natomiast po jego włączeniu jeden z najlepszych. Istnieje spora szansa, że problemem są niedopracowane sterowniki w tym konkretnym modelu. Niejako tą hipotezę wydają się potwierdzać testy w Fortnite. Tutaj niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z ustawieniami epickimi, czy wysokiej wydajności, uzyskaliśmy jedne z najlepszych wyników jak do tej pory. Więc podsumowując kwestię wydajności w grach, jest wydajnie, ale są jakieś małe niedociągnięcia. Widzieliście już takie sytuacje na moim kanale w przypadku testów nowych konstrukcji lub po wprowadzeniu do starych nowych komponentów jak CPU czy GPU. Na pewno gdy znowu trafi mi się ten model, nie omieszkam zrobić ponownego testu wszystkich tych gier, aby zobaczyć czy coś się nie zmieniło wraz z nowymi sterownikami. Przejdźmy do kolejnego działu, którym jest kultura pracy i tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie trzy tryby mają taką samą wydajność, różnią się jedynie temperaturami i ewentualnie głośnością. Testy wykonywane były jak zwykle w pomieszczeniu o temperaturze 23 stopni, a laptop leżał bezpośrednio na blacie. I tak w trybie Eco, czyli odpowiednikiem trybu cichego w innych konstrukcjach, laptop był praktycznie niesłyszalny, generując szum poniżej 42 dB. Po zmianie trybu na zrównoważony mamy delikatny wzrost do około 44 dB, czyli dalej jest bardzo cicho. Ostatnim trybem jest wydajność i tutaj dochodzimy do około 46 dB i to niezależnie od tego jak długo gralibyśmy w jakiś tytuł. Mimo moich najszczerszych starań nie udało mi się przebić tej granicy w inny sposób niż po prostu ręcznie ustawiając wentylatory na maksymalne obroty i dopiero wtedy jesteśmy w stanie zauważyć wartość wyższą niż 50 dB. Co się tyczy temperatur, to były one utrzymywane poniżej 70 stopni. Jedynie w trybie wydajności w grach bardziej obciążających CPU zaobserwować można było przekroczenie tej granicy, ale dalej trudno było uświadczyć pomiar z ósemką z przodu. Czas na krótkie podsumowanie i uważam, że laptop ten jest godny polecenia, jeśli traficie na niego w promocji poniżej 4000 zł za testowaną konfigurację lub poniżej 5000 zł za wersję z RTX 4060 i mocniejszym procesorem. Jeśli jednak spytacie mnie, czy w regularnej cenie tego laptopa jesteście w stanie znaleźć coś lepszego, to odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem, że nie szukacie czegoś 17-calowego. Natomiast jeżeli konkretnie musi to być laptop 17-calowy, to biorąc pod uwagę brak konkurencji na rynku, po wyparowaniu Aorusów 7 pozostały Wam jedynie jakieś Katany i inne Brawo. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, przynajmniej na czas tworzenia tego materiału nie macie za bardzo wyboru. Zwłaszcza jeśli liczy się dla Was kultura pracy, matryca z niskimi czasami reakcji i minimalistyczny wygląd. Słowem zakończenia, tym co najbardziej ciekawi mnie w tym modelu, to jego premiera w tak niskiej cenie. Raczej MediaMarkt, w którym kupiłem ten model, nie dopłaca do biznesu, więc musieli zakupić te laptopy w cenie, która umożliwiła zaoferowanie ich klientom w tak niskich pieniądzach. Natomiast u innych sprzedawców laptopy te wycenione są zdecydowanie drożej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Nitro 14, który w rewelacyjnej cenie jest dostępny, ale tylko w Komputroniku. Jest to jedynie moja spekulacja, ale może zaczynamy mieć do czynienia z sytuacją, gdy poszczególne sieci sklepów zaczynają współpracować z pojedynczymi producentami. Ma to na celu ominięcie pośredników, jakimi są hurtownie. Więc w niedalekiej przyszłości możemy mieć do czynienia z sytuacją, że jeżeli będziemy chcieli kupić tanio sprzęt konkretnego producenta, będziemy musieli iść do konkretnej sieci. Zostawiam Was z tą myślą, jeśli nie uda mi się wypuścić kolejnego filmu przed Nowym Rokiem, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia.